Ten film zawiera treści z serwera PTR. Funkcje pokazane na tym filmie mogą lub nie zostać dodane do gry na żywo lub mogą być inne, jeżeli już istnieją w grze. Cześć społeczności! Nexus w State of Survival powraca i to w nowej, jeszcze lepszej odsłonie. Jako zapalony gracz i członek jednej z najpotężniejszych społeczności w grze, miałem niesamowitą okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu na serwerze testowym PTR i muszę przyznać, że nowa wersja Nexus przynosi masę świeżości. Dla tych, którzy pamiętają poprzednie edycje, możecie spodziewać się znajomych zasad, ale w bardziej strategicznym, dynamicznym wydaniu. Dla tych, którzy nie brali w tym wcześniej udziału, teraz jest najlepszy moment, aby dowiedzieć się kilku wartościowych informacji. Nexus to epickie wydarzenie w grze State of Survival, które opiera się na starciach między frakcjami. W tej wersji każda mapa Nexus zawiera 12 sojuszy podzielonych na dwie frakcje, niebieską i czerwoną. Walka toczy się o dominację nad mapą z wykorzystaniem strategicznie rozlokowanych miast, budynków i połączeń między nimi. Cel jest jasny: zająć jak najwięcej terenów i zdobyć przewagę nad wrogą frakcją. Wszyscy zaczynają w równych warunkach. Każdy z sojuszy posiada początkowo swoje miasto poziomu L1 położone na skraju mapy. Po jednej stronie znajduje się 6 miast L1 dla frakcji niebieskiej, a po drugiej 6 miast dla frakcji czerwonej. To właśnie z tych miast rozpoczyna się ekspansja, a każda decyzja, każde zajęcie nowego budynku może zaważyć o losach całej bitwy. Mapy są ogromne, a wszystkie budynki początkowo ukryte, co sprawia, że eksploracja i zdobywanie informacji o przeciwniku staje się tutaj kluczowe. Podstawą w Nexus jest zdobywanie terenów, więc każdy budynek, miasto czy punkt kontrolny znajduje się w specjalnych sześciokątach, heksagonach, które w trakcie walki zmieniają kolor w zależności od tego, która frakcja zdobyła dany teren. Gdy sojusz zajmie miasto lub budynek, sześciokąt zmienia się na kolor frakcji, niebieski lub czerwony. Po zajęciu jednego z miast L1, każdy sąsiedni sześciokąt staje się dostępny do zajęcia, co pozwala na rozszerzenie kontroli na nowe tereny i budynki. Kluczowe jest więc strategiczne rozważanie, które cele opłaca się atakować jako pierwsze. Ale uwaga! Choć możecie poruszać się i atakować w ramach swojej frakcji, nie oznacza to, że zajęte przez inny sojusz z waszej frakcji tereny są automatycznie wasze. Możecie walczyć na nich, ale aby zdobyć pełną kontrolę, musicie aktywnie zajmować nowe budynki i pozycje. Pomimo wielu nowych funkcji, podstawowe zasady walki w Nexus są łatwe do zrozumienia, a sama mechanika pozostaje podobna do wcześniejszych edycji. Walka polega na obleganiu budynków, zajmij je i broń, tak to można nazwać. Tereny wokół zdobytych miast czy budynków otwierają nowe możliwości ataków i rozwoju. Każde zajęte miasto to kolejny krok ku dominacji na mapie, ale jednocześnie zwiększa ryzyko kontrataku ze strony wrogiej frakcji. To właśnie strategiczne myślenie, umiejętne planowanie kolejnych kroków czy skuteczna komunikacja w ramach sojuszu są kluczowe do sukcesu. Dzięki przejrzystemu systemowi połączeń między sześciokątami można szybko i łatwo ocenić, które tereny warto atakować, a które lepiej na razie ominąć. Ciekawą nowością jest fakt, że można atakować graczy z tej samej frakcji. To takie działania jednak nie przynoszą punktów, co sprawia, że gra wymaga ścisłej współpracy między sojuszami wewnątrz jednej frakcji. Działania podejmowane na rzecz wspólnej frakcji stają się jakby priorytetem, a osobiste ambicje muszą czasami ustąpić przed dobrem drużyny. W porównaniu do poprzednich edycji, ta odsłona Nexusa wprowadza kilka istotnych usprawnień. Jedną z największych nowości jest sposób, w jaki widoczność budynków na mapie jest ograniczona. Początkowo nie mamy pełnego obrazu tego, co znajduje się w środku mapy, co wprowadza nową warstwę tajemnicy, niepewności. To znaczy, wiemy, że tam jest Nexus, ale nie wiemy dokładnie,
jaka prowadzi do niego droga. To znacznie zwiększa emocje, bo każde odkrycie może być kluczowe. Dodatkowo, i jest to dla mnie zdecydowanie najważniejszy punkt, bardziej płynne poruszanie się po mapie i przede wszystkim bardziej zrozumiałe połączenia między tymi heksagonami. To one sprawiają, że gracze mogą szybciej reagować na zmieniającą się sytuację na polu bitwy. W poprzednich edycjach Nexus czasami był nieco chaotyczny. Teraz jednak całość jest bardziej intuicyjna, co pozwala skupić się na planowaniu strategicznym i współpracy z sojusznikami. Jednak to nie wszystko. Twórcy gry zadbali również o większą różnorodność budynków i celów, co sprawia, że każda bitwa to nowe wyzwanie. Każdy sojusz musi dostosować swoją strategię do aktualnej sytuacji na mapie i tak jakby elastycznie reagować na działania przeciwnika. Najlepsi w Nexus to nie ci, którzy mają najwięcej żołnierzy, ale ci, którzy potrafią wykorzystać swoje zasoby w bardziej efektywny sposób. Oczywiście, liczba wojska i siła armii mają znaczenie, ale to decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym, te szybkie reakcje na ruchy przeciwnika, te umiejętne wykorzystanie zdobytych terenów decydują ostatecznie o zwycięstwie. Zajęcie tzw. CP, czyli punktów kontrolnych, otwiera nowe możliwości ataków, a strategiczne korzystanie z teleportacji i ataków z zaskoczenia może zdecydować o wyniku bitwy. Pamiętajcie jednak, że Nexus to przede wszystkim gra zespołowa. Zwycięstwo jednej osoby nie jest możliwe bez wsparcia całego sojuszu, a współpraca między sojuszami wewnątrz frakcji to już w ogóle klucz do dominacji. Dlatego tak ważne jest, aby w trakcie walki komunikować się z innymi graczami i innymi sojuszami, dzielić informacjami i planować razem kolejne ruchy. Podsumowując, nowa odsłona Nexus w State of Survival to esencja co najlepsze w grze. Rywalizacja, strategia, emocje. Dzięki ulepszeniom w mechanice, nowym wyzwaniom i bardziej dynamicznej rozgrywce, każdy gracz, niezależnie od doświadczenia i siły, może cieszyć się większymi wrażeniami, większym doświadczeniem. Zmiany w mapie, widoczności budynków, połączeniach między sześciokątami oraz nowe zasady dotyczące współpracy w ramach frakcji sprawiają, że Nexus staje się jeszcze bardziej wciągający i ekscytujący niż kiedykolwiek wcześniej w poprzednich sezonach. Czas więc zebrać swój sojusz, wybrać frakcję i cóż, wyruszyć na podbój świata Nexus.